Kiedy nagrywałem film Predator Czas Celtów, nie spodziewałem się, że dostaniemy widowisko o przygodach Jałcia, które tak poróżni fanów, bo jedni stwierdzą, ten film jest dobry, ten film jest świetny, to jest Predator na miarę naszych czasów, parafrazując Bareję, a inni powiedzą, że to jest tandeta, to jest pomyłka, tego rzeczywiście się nie da oglądać. I o tym dzisiaj właśnie powiem, jak ten film rzeczywiście jest zrobiony, czym się różni od tego, co do tej pory widzieliśmy. Właśnie dlaczego tak poróżnił fanów. Oprócz oczywiście mam jeszcze mnóstwo ciekawostek z IMDb. Powiem o tym, jakie są nawiązania do poprzednich Predatorów, do ogólnie serii, właściwie uniwersum, które jak najbardziej jest związane z ksenomorfami, czyli z serią Obcy, a także powiem, jaka jest przyszłość, bo rzeczywiście wszystko to wygląda bardzo interesująco, bo ten film, co jest warte zaznaczenia, dzieje się w przyszłości, ale jak powiedział reżyser, ten film dzieje się tak daleko w przyszłość, że nawet czwarta część Obcego, która dzieje się tam bodajże w okolicy 2350 roku, dla tego filmu to jest przeszłość, więc obstawmy, że to jest rok gdzieś 2500. Tak, rzeczywiście się dzieje. Cała akcja dzieje się w kosmosie. Nie pojawia się w tym filmie żaden ani jeden człowiek, mimo tego, że pojawiają się, chciałem powiedzieć androidy czy cyborgi, ale oni sami wolą określenie ludzie syntetyczni. Pojawia się oczywiście wielu Predatorów, wielu Jałcia, niech tak rzeczywiście będzie, tak się nazywa ten gatunek. No i mamy tutaj naszego głównego bohatera, czyli Deka, który no, jest najsłabszym ogniwem, można byłoby rzec. No i jak najbardziej ojciec mówi, nie, to rzeczywiście tak nie może być, masz zostać zgładzony i ucieka on na inną planetę, na planetę Genna, jeżeli mi pamięć nie myli, ażeby oczywiście, jak to mają Predatory w zwyczaju, zdobyć trofeum, pokonać najmocniejszego osobnika, no i rzeczywiście przynieść to trofeum i pokazać, że jest świetny. W międzyczasie spotyka syntetycznego człowieka, syntetyczną osobę, niech tak będzie, no i rzeczywiście tutaj się akcja już dzieje dalej, nie będę zdradzał więcej, bo nie ma rzeczywiście potrzeby i sam punkt wyjścia mnie bardzo zainteresował, ponieważ reżyser Dan Trachtenberg to w ogóle jest jego już trzeci projekt predatorowy, bo wcześniej dostaliśmy Prey, dostaliśmy Predator Killer of Killers, no i teraz mamy rzeczywiście tę produkcję. Powiedział, że ażeby stworzyć ten film, zainspirował się tym, co James Cameron zrobił przy okazji drugiego Terminatora. I chodziło tam o przemianę ze złoczyńcy w protagonistę. Zwrócił się o pomoc do reżysera, do Camerona, choć początkowo sceptycznie był nastawiony. Cameron zobaczył wczesną wersję scenariusza i powiedział: stary, udało ci się, to rzeczywiście jest dobry pomysł, dobry scenariusz, więc rzeczywiście to nie jest tak, że tego w kinie nie widzieliśmy. My to już oczywiście w kinie widzieliśmy wiele razy, ale ja rozumiem, o co chodzi, ponieważ mnóstwo osób jest przyzwyczajone do tego, że Predator to jest tak, jak najbardziej, on jest złolem, leje się naprawdę w każdą stronę, że tak powiem, leje się czerwona farba, tutaj się dzieje bardzo, bardzo mocno, on najczęściej, powiedzmy, z żołnierzami, z politykami się z żołnierzami, z policjantami, chciałem powiedzieć, się potyka, ale tak potem sobie pomyślałem, za co nie lubią tego filmu fani zagorzali. Ja na przykład też z tym filmem spotkałem się dawno temu, oczywiście z serią, w latach 80., ale dopiero tak naprawdę później, kiedy się zacząłem wgłębiać bardziej w filmy, kiedy się tak zainteresowałem filmami w 93 roku, stwierdziłem, trzeba coś zrobić z tym więcej, bo jak dobrze wiemy, w pierwszej części Predator potyka się z Arnoldem Schwarzeneggerem i z całą ekipą, gdzie no mamy jak najbardziej samych, no właśnie nie tylko manusów, to najemników i jest mocno. W drugiej części mamy policjantów i też grupę prowadzoną przez agenta Kissa, w tej roli Gary Busey, która ma za zadanie złapać Jałcia. W trzeciej znowu już mamy Predatorów i mamy też najemników, którzy tam rzeczywiście, ja sobie pomyślałem, ok, mamy to jeden raz, drugi raz, trzeci raz, w czwartej części, tam powiedzmy The Predator, jak to woli, The Predator, mamy rzeczywiście również żołnierzów, skazańców i ten motyw był coraz powielany i ja rozumiem, że jest mnóstwo osób, które tego by chciały po raz wtóry zobaczyć, bo też Prey został bardzo przez wielu zjechany, że to nie jest to, co my chcemy, czego my chcemy rzeczywiście oglądać. No ale jak najbardziej to już dostaliśmy. Dwa razy pierwsze dwie części sprawdziły się bardzo fajnie. Trzecia część wydaje mi się, że tak sobie właśnie nawet teraz sprawdzałem, że troszeczkę lepiej po latach się ten film ogląda niż wtedy. The Predator Shane'a Blacka już nie jest jak najbardziej taką dobrą produkcją i jeżeli oczekujesz, że po raz wtóry dostaniemy to samo, no to rzeczywiście może za czas jakiś, bo to rzeczywiście nie jest ostatnie słowo Dana Trachtenberga, o tym powiem za chwilę, ale ten film wyewoluował, ależ piękne, żebym sobie słowo użył, co? Że stwierdził reżyser, to ja pójdę wspomnianym tropem Jamesa Camerona i
zrobił coś innego, tak? Bo dostajemy, no nie ten sam Predator, bo nawet jego wygląd jest inny. Rzeczywiście to jest całkowicie inna sprawa. Nawet dostajemy, co mi się bardzo podoba, dostajemy cały język Jałcie. On specjalnie był napisany na potrzeby oczywiście tego filmu, bo wcześniej ten język się nie pojawiał. Zrobił to ten sam zresztą facet, który napisał język Navi do filmów Avatar, Jamesa Camerona. Język stworzony od zera i aktorzy się go uczyli. To nie to, że oni tam sobie coś gadali, to jest po prostu jak najbardziej zrobione dosyć konkretnie. I ja bardzo jestem w stanie zrozumieć, że widzowie mówią, nie, to nie powinno być tak, tym bardziej, że ten film jest bodajże PG-13, a ja to tłumaczyłem i to tłumaczyłem bardzo często, że MPAA, czyli urząd, który w Ameryce przyznaje certyfikaty, ma swoje konkretne wytyczne. No i okazało się, że jedną z wytyczną jest to, że musi się pojawić czerwony kolor, tak? Czerwona ciecz, która płynie w żyłach ludzkich. Naokoło mówię, ale wiadomo, że pewnych rzeczy na YouTubie nie można powiedzieć. I okazało się, że ponieważ to chociażby z tego powodu można mieć lepszy certyfikat. A wiadomo, niższy certyfikat, więcej, że tak powiem, dzieciaków pójdzie do tego kina. To, że akurat w tym filmie naprawdę na prawo i lewo padają ludzie syntetyczni, cyborgi, niech tak będzie, androidy, no to już jest inna sprawa. Rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo dużo i rzeczywiście to się dzieje. Różnego rodzaju potworasów też dostajemy całe mnóstwo i też oni są tam, powiedzmy, na prawo i na lewo rozkładani, ale studio chyba uznało, że po niemalże 40 latach trzeba pójść w innym kierunku, tak? Bo ktoś mi zaraz powie, ale stary, przecież już były filmy, które rzeczywiście tak samo robiły. Popatrz na 7 części Koszmaru z ulicy Wiązów, popatrz na Michaela Myersa i tak dalej, i tak dalej. Tak, zgadza się. I wszędzie, w każdym z tych przypadków te, powiedzmy, filmy gdzieś tam utknęły, nie rozwijały się. A tutaj rzeczywiście Dan Trachtenberg, który przyszedł i który sam mówi, ja jestem wielkim fanem filmów o Predatorze, to jest coś, co ja bardzo lubię, coś, co ja rzeczywiście bardzo cenię i pokazuje to, bo to jest w tym momencie już trzeci jego projekt, o którym już mówiłem i on stwierdził jako fan, że ja chcę pójść w innym kierunku. Że w porządku, ja cały czas rozumiem, pamiętam o tych fanach, za chwilę będzie o nawiązaniach, bo tutaj ich jest cała mnóstwa, ja pamiętam o tych fanach, ale posuniemy całą fabułę, całe uniwersum o kilka kroków do przodu, wiesz? Nie będziemy robić tak jak w przypadku trzeciej czy powiedzmy czwartej części krok do przodu, 2 do tyłu, bo to rzeczywiście się nie sprawdza, tylko rzeczywiście pójdziemy inaczej. To, co na przykład od wielu lat postulowaliśmy, ja jako jeden z fanów również, że chcieliśmy w końcu zobaczyć planetę Predatorów, Jałcia Prime. Ja oczywiście wiem, że w filmie Obcy kontra Predator Requiem, czyli w drugiej części AVP, widzieliśmy przez chwilę planetę Predatorów, tam było, kiedy ten Predator, tak zwany Wolf, był na tym swoim statku i potem odlatywał. Widzieliśmy przez, jak to mawiali w Pulp Fiction, 2 kiwnięcia ogonem tę planetę, ale to nie było to, co my żeśmy chcieli. Chcieliśmy więcej. Tutaj tej planety jest bardzo, bardzo dużo rzeczywiście. Jest nawiązanie, ale tylko i wyłącznie na przykład techniczne do Killer of Killers, kiedy na przykład ojciec Deka, że tak powiem, jedzie, leci, porusza się na pewnym, powiedzmy, skuterze. Ten sam, właśnie to jest potwierdzone, skuter widzimy, chodzi o tą markę, widzimy w Killer of Killers, w jednej z tych trzech krótkich historii. Więc rzeczywiście to jest w ten sposób, że stwierdził Trachtenberg, idziemy do przodu. I tutaj wchodzi nowe, że tak powiem. Czemu są osoby, które mówią, że to jest świetne, to jest rewelacyjne? Ponieważ nie dostajemy tego samego po raz wtóry. To nie jest cały czas ten odgrzewany kotlet. Przy okazji na przykład Obcy Romulus, wiele osób mówi, to jest dokładnie ta sama część, którą widzieliśmy już wiele razy, tylko że inaczej zrobiona. Tak, a tutaj tak naprawdę wszystko poszło do przodu, tylko że mamy troszeczkę puszczone oczko w stronę fanów serii, oczko w stronę uniwersum Obcego oraz Predatora. No wiadomo, że nie tylko filmy, ale tak samo i komiksy, powieści graficzne oraz gry wideo, to się rzeczywiście bardzo ładnie łączy. Mam nadzieję, że łączy się również z oglądaniem tej recenzji sub. Jeżeli tak oczywiście lubisz, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Będzie mi niezmiernie miło. Więc to jest wszystko w porządku, bo nawet tak się zastanawiałem, pojawia się ten cyborg, robot, android w tej roli Elle Fanning, w podwójnej zresztą roli Elle Fanning, jako Tessę i Tia, tak się rzeczywiście nazywają te dwie siostry, syntetyczne osoby. No i to rzeczywiście jest coś innego, bo ja na przykład zastanawiałem się, jak oni rozwiążą ten motyw, że przez cały film Predator nie będzie mówił. No bo my nie znamy, tak, języka Jałcia, chyba że będziemy cały czas czytać napisy. Kiedy nagle pojawia się ten
cyborg, ten android i ona zaczyna, to jest świetny trik zastosowany, użyje tłumaczenia automatycznego, tak, że ty będziesz słyszał to, co ja mówię w swoim języku Jałcia, a kto inny jak słucha w jakimś innym języku, będzie słyszał w innym języku. No myślę, jeżeli na przykład ten film byłby oglądany w Polsce, no ja oglądałem w Irlandii, więc po angielsku, że w Polsce to teoretycznie ona powinna mówić po polsku, w Bułgarii po bułgarsku, no i tak dalej. Domyślam się, że oczywiście tak się nie stało, bo rzeczywiście tak nie było, ale dostajemy tutaj nowe, tak? Mamy tę więź, która nomen omen, jak sam powiedział reżyser, to jest nawiązanie z kolei do Gwiezdnych Wojen. Ale mamy tutaj, no my widzieliśmy już, tak, w AVP widzieliśmy już, powiedzmy, młodzików, którzy lecą na ziemię, żeby wytłuc kilku ksenomorfów, żeby zdobyć ich głowę, żeby stać się godnymi nazywania siebie Jałcią, ale już, no niestety, jakiś czas temu Ridley Scott i wielu innych możnych w Disneyu powiedzieli, niestety AVP i AVP-R nie są w kanonie, więc to, co widzieliście tam, nie jest istotne, więc to w tym momencie nie pasuje, a szkoda rzeczywiście. Więc on tutaj, my cały ten rytuał widzimy, tak? Już nie tylko wyłącznie z perspektywy zabójcy, który na ziemię przychodzi i ten, powiedzmy, przysłowiowy Arnold musi się z nim potykać, ale rzeczywiście mamy tutaj więcej, dostajemy jego historię, dostajemy informacje o jego bracie, bo w ogóle zaczynamy z wysokiego C, tutaj od razu pojedynek, miecze, które na początku myślałem, one troszkę pachną mi Gwiezdnymi Wojnami, później popatrzyłem, ale oczywiście, że nie, to jest nawiązanie do komiksów skądinąd, bo właśnie w komiksie takiej broni używał Jałcia. Więc mamy tu, zaczynamy w ten sposób, dostajemy troszkę więcej informacji na temat tego deka, czemu on leci na tą planetę, kto to jest, o co chodzi z jego ojcem, z jego bratem i tak dalej, i tak dalej. No więc rzeczywiście to mi się podoba, że to uniwersum cały czas rośnie, wiesz? Wiele osób na przykład mi zarzuca, mówi, jak może tobie się podobać drugi Predator bardziej niż pierwszy? Ja mówię, ponieważ pierwszy był świetnym filmem akcji, który genialnie nam pokazał postać Jałcia, a w drugim to uniwersum się rozrosło, bo dowiedzieliśmy się troszkę więcej na temat planety, na temat ich broni, na temat tego, na kogo polują, chociażby słynna czaszka obcego, dinozaura i tak dalej, więc rzeczywiście to mi się podoba, że jak najbardziej to jest wszystko cały czas w kanonie, bo jak mówiłem, no tu już jest powiedzmy rok 2500 któryś, nie ma tam naprawdę chyba powiedzianego, a jeżeli jest, to napisz mi w komentarzu, bo ja nie dostrzegam, że była informacja, że to jest ten konkretny rok, mimo że to jest dosyć konkretna, zaawansowana przyszłość, no ale podoba mi się, jak to wszystko rośnie, wiesz. Potem jesteśmy na tej planecie Genna, która według założenia ma nawiązywać do Gehenny, do tego tak historyczno-biblijnego aspektu, więc my to wiemy. Tak naprawdę ląduje dek na tej planecie, tam wszystko próbujecie zabić, bo rzeczywiście nie ma innej opcji, bo kiedy wybrał sobie stwora, którego chce pokonać, złapać, w ogóle on się nazywa, tutaj sprawdzę, bo mam zapisanego, ten stwór się nazywał Kalisk, tak? I uwaga, teraz troszeczkę dla tych, którzy lubią za bardzo ciekawostki. XX0552 to oznaczenie gatunku nadane niebezpiecznej bestii znanej jako Kalisk przez korporację Weyland-Yutani. W związku z tym przypomina ono oznaczenie klasycznego ksenomorfa, którym jest XX121. Więc jak najbardziej już widzisz dokładnie, że tak to zostało zrobione. I to mi się wszystko podoba, że jak najbardziej dostajemy więcej informacji, tutaj się rozrasta i cały czas te pozostałe filmy, jak na przykład właśnie Prey, jak wszystko, co może powstać do tej pory, nie ma problemu, może być, bo to jest kanoniczne, bo to rzeczywiście jest tam rok, powiedzmy, bardzo, bardzo zaawansowany, więc sam Dan Trachtenberg powiedział, że on w końcu chciał zrobić innego Predatora. Chciał zrobić film, w którym Predator będzie protagonistą, w którym będzie on dobrym bohaterem, że będą inni źli. Tutaj też mamy tak naprawdę dwóch, nie będę zdradzał, o kogo chodzi, ale tutaj jest akurat dwóch złoli w tymże filmie się pojawia i pierwotny plan zakładał, że będzie to walka Predatora podczas II wojny światowej, tak? On wtedy miał walczyć z Niemcami i sednem pomysłu było pytanie, co by było, gdyby Predator wygrał, powiedział reżyser. Nie chciałem, żeby to był film tak zwany slasherowy, w którym po prostu wszystko się rzeczywiście rozwala. Wyobraziłem sobie Predatora w realiach II wojny światowej, kopiącego Niemców w tyłek, po czym zmienił fabułę, skupiając się na Predatorze, jego bohaterze, jego własnej podróży i jego własnych przygodach, bo rzeczywiście no łatwo sobie wyobrazić, tak? Zresztą ja jako fan też mówiłem, że bardzo byśmy chcieli zobaczyć na przykład właśnie Predatora w czasach właśnie II wojny światowej, w czasach kiedy Egipt był mocny i tak dalej, no to rzeczywiście byłoby coś fajnego, a reżyser stwierdził, ja troszeczkę to zmienię. Zresztą w ogóle tutaj dużo zmian było, bo na przykład
Początkowo film miał nosić tytuł The Jałcia i tyle, miał być Jałcia, ale Dan Trachtenberg, wielokrotnie prześladowany przez znajomych z branży, zrezygnował z tego tytułu ze względu na jego wulgarne brzmienie. Jałcia. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby to było brzmienie wulgarne, no chyba, że cię wie. Zamiast tego, korzystając ze swego doświadczenia z gry World of Warcraft, wymyślił tytuł Badlands, więc jak najbardziej to pasuje i to jest dobrze zrobione. Więc to, co mi się bardzo podoba, to, że ten świat rośnie, że mamy inne wyobrażenie w stosunku do Predatora. Ja wiem, że gro osób patrzą na niego i mówi, ale jak on wygląda, co to jest, on bardziej jest uczłowieczony. Tak, poszli w kierunku CGI, czyli komputerowo generowanych efektów, bo w większości aktor, no wiemy, że Kevin Peter Hall chociażby, albo Ian White bodajże, to byli aktorzy, którzy wcielili się w Predatora, najczęściej mieli swoje całe stroje, tak? A tutaj akurat rzeczywiście w wielu scenach jest cały strój, tylko oczywiście tutaj maska jest zrobiona komputerowo, tylko kilka jest motywów, kiedy powiedzmy Dek nic nie mówi, tylko porusza twarzą, no to wtedy rzeczywiście to jest animatronika, a tak to akurat żałuję, ale nie jest to w takim aspekcie źle, że patrz jak to wygląda. No nie. Akurat w tym przypadku muszę powiedzieć, że tak jak ostatnimi czasy, głównie przy okazji MCU, Disney dawał ciała, tutaj rzeczywiście pokazali klasy, pokazali tak, my wiemy jak to się robi, my wiemy co chcemy zrobić, ale tak jak mówiłem, reżyser jako fan serii nie chciał dać tylko i wyłącznie nowego filmu dla, wiadomo, 40 lat minęło, już to musimy mieć nowych widzów. Nie tylko. Bo on stwierdził, no to my też rzeczywiście zrobimy ukłon w kierunku oryginału, w ogóle w kierunku całego uniwersum, tak? Mówiłem wcześniej, pojawia się już ten cyborg, ten android, niech tak będzie, Tessa i Tia. No wiadomo, że ona jest z firmy Weyland-Yutani, o której się dowiadujemy coraz więcej, tak? Wiemy już w tym momencie, że Weyland-Yutani jak najbardziej zna Jałcia, wie o ksenomorfach, wie o tym kalisku, więc jak najbardziej to musiało się wydarzyć, ale co jest ważne, mówiłem o mieczach, tak, miecze są jak najbardziej z komiksu Aliens vs Predator, czyli obcy kontra Predator, to jest oczywiście ukłon i pomyślałem, no fajnie, będzie ukłon w stronę tam powiedzmy oryginału, będzie ukłon w stronę obcego, ale nie, Trachtenberg poszedł o 15 kroków do przodu, bo na przykład słuchaj, na początku filmu z sekwencji tytułowej, jak jest oczywiście czołówka, w tle na zboczu klifu pojawia się dziwne, ogromne stworzenie. Dan Trachtenberg potwierdził, że to przelotne spojrzenie było celowe, nazywając je skałą, która gryzie, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do filmu Niekończąca się opowieść z 1984 roku, bo nie wiem czy pamiętasz, ale akurat tam jeden z bohaterów właśnie żywi się skałami. Także jest to coś super. Dodatkowo, kiedy Tessa komunikuje się oczywiście z firmą, używa komputeru matka, oczywiście to się pisze jako MUTHUR, czyli Mother, 6000 akurat w tym przypadku, ale jak najbardziej jest to nawiązanie zarówno do oryginalnego filmu z Sigourney Weaver, czyli Obcy 8 pasażer Nostromo, jak i do tego, co mieliśmy niedawno, czyli Obcy Romulus. I matka Motor 6000, wydająca polecenie mroczniejszej syntetycznej bliźniaczce T, czyli T, to klasyczny, czyta się? No nieważne. To klasyczny superkomputer, który wydaje polecenia różnym załogom i pracownikom Weyland-Yutani w serii Obcy. Jednak numer 062578 obok imienia Mother może wskazywać na jego ulepszony model, biorąc pod uwagę, że akcja filmu rozgrywa się najdalej w osi czasu obu serii. Więc tu by się rzeczywiście zgadzało i to jest jak najbardziej kolejny ukłon. Ale nie możemy zapominać, bo to jest film o Predatorze. Zresztą sam reżyser powiedział, chciałem, żeby było oczko puszczone w kierunku obcego, ale nie chciałem od razu wrzucać obcego i Predatora, niech to będzie razem mieszanka. Nie. Coś jeszcze się powinno wydarzyć pomiędzy tymi filmami, zanim nakręcimy, bo zarówno reżyser Predatora, jak i reżyser obcego chcą zrobić film Obcy kontra Predator. Na zasadzie wy dwóch wyreżyserujemy, ja będę robił obcego, ty Predatora, będzie super, ale przed ostateczną bitwą, tutaj będzie troszeczkę zdradzone, bo wiadomo, że musi być ostateczna bitwa. Przed ostateczną bitwą Deka, przygotowującego, widzimy go, różne części zbroi i broni, co jest odzwierciedleniem tego samego montażu przygotowań, które pojawiły się chociażby w filmie Prey z 2020 roku z Naru, graną przez Amber Midhunter, co z kolei było ukłonem w stronę Dutcha, granego przez Arnolda Schwarzeneggera w oryginalnym filmie, przygotowującego różne bronie i pułapki, aby stawić czoła Predatorowi polującego na niego w dżungli. Więc rzeczywiście
no, mamy zarówno ukłon do swojego poprzedniego filmu, jak i ukłon do klasyki, do oryginału, więc to jest rzeczywiście bardzo dobra sprawa. Również ukłonem są te czaszki, które się pojawiają. No wiadomo, że mamy akurat, te czaszki nie są na statku Deka, są na statku jego brata, Quay chyba się nazywa, i tam możemy zaobserwować. Są czaszki ludzkie, bo oczywiście, że są ludzkie. Są czaszki wyglądające jak dinozaurów. Dostajemy nawet jest czaszka Harvestera z Dnia Niepodległości. To już kilka razy było napomniane przy okazji tej serii, że gdzieś tam właśnie te postacie są. Tak samo było w którejś części napomniane, że stwory z Wojny Światów Stevena Spielberga, ale to nie było do końca rzeczywiście potwierdzone. Co więcej, potwierdzono, że Tia i Tessa należą do Wydziału Broni Biologicznej Wylanda, tego samego wydziału, który uznał łapanie ksenomorfów i eksperymentowanie z nimi za swój priorytet, i wygląda jednak na to, że wykorzystanie regeneracyjnych właściwości Kaliska stało się kolejnym celem Departamentu. Bo może akurat już złapali ksenomorfy, może nie, tego akurat nie wiemy. W każdym razie nawiązań jest mnóstwo, ale nie jest ich aż tak bardzo dużo. One nie są aż tak bardzo czytelne. No, jest jedna w ogóle ze scen, kiedy w pewnym momencie, no tam oczywiście wiadomo, mamy tę obcoplanetę, no i są takie różnego rodzaju podnośniki, takie roboty, gdzie tam człowiek do nich wsiada i jest operatorem. I tak od razu mi się przypomniała Sigourney Weaver z drugiej części, kiedy mówi do królowej "Get away from her, you". Tak sobie myślałem, niech taka będzie scena i niech powiedzmy, niech ten Predator coś takiego powie, byłoby zabawnie, no ale domyślam się, że to byłoby za bardzo zabawnie i może tego reżyser nie wykorzystał, tego nie będę zdradzać, ale trzeba powiedzieć, że przyszłość serii Predator wygląda fajnie, wygląda dobrze, wygląda ciekawie, wiesz, bo tak się zastanawiam tylko, Dan Trachtenberg w 2022 roku dał nam Prey, później dostaliśmy Killer of Killers, teraz dostajemy Badlands. Już wiadomo, że Prey dostanie swoją kontynuację, to wszystko jest oczywiście w jednym uniwersum. Wiemy również, że będzie kontynuacja najprawdopodobniej Badlands. Wiemy, że będzie film Obcy kontra Predator, o którym już mówiłem wcześniej. Ostatnio wypłynęły informacje, że Arnold Schwarzenegger, panie i panowie, Arnold Schwarzenegger, producent, rozmawia właśnie z Arnoldem i okazało się, że zarówno Arnold chciałby powrócić do uniwersum Predatora, jak i producenci widzą go w kolejnym filmie o Jałcia. Mam nadzieję, że Arnold się pojawi w epizodzie, w roli trzecioplanowej, a nie w postaci jako główny. Ale to w tym momencie zobaczymy, ponieważ tak naprawdę tutaj możliwości jest dużo. Tutaj rzeczywiście możliwości jest całe mnóstwo. Nieważne, czy stwierdzą, ok, no to my kręcimy, to już wiadomo, że kręcimy Prey 2, ale czy kręcimy kontynuację animacji, która powstała dla Disneya, czy robimy kontynuację Badlands, a to jest jak najbardziej pewne, ponieważ film przy budżecie 105 milionów w tym momencie, czyli po tygodniu od premiery, już zarobił 100 milionów. Więc jeszcze 5 milionów, chciałbym powiedzieć, i film się zwróci, no ale wiadomo, że nie jest to takie łatwe, bo ten budżet nie jest wliczony niestety budżet, który jest wydawany na marketing, na reklamę, więc to rzeczywiście troszeczkę może rzeczywiście czasu zająć, ale mam nadzieję, że to się uda, bo trzeba przyznać, no ja jak widzisz, jestem wielkim fanem Predatora, tak, no sam zrobiłem film o Predatorze, mam niezliczone ilości różnego rodzaju, chyba Predatora pierwszego mam w kilku wersjach, nawet takiego fajnego mam Steelbooka, jak to mawia mój kolega, więc rzeczywiście, jeżeli masz ochotę taką koszulkę nabyć, to tam gdzieś w opisie jest link do sklepu, możesz sobie kupić i cieszy mnie to, że rzeczywiście to się rozrasta, bo przez lata była masakra, naprawdę nic się nie działo, inne różnego rodzaju serie fajnie sobie radziły, a Predator gdzieś tam był pozostawiony i były po prostu jakieś takie ogony, nic ciekawego, więc ja jak najbardziej ten film polecam, wiesz, według mnie nie jest to, spokojnie, nie jest to najlepszy film serii, nie jest to kino wybitne, to jest po prostu złoty graal, że Oscar i tak dalej. Nie, Oscar to co najwyżej ewentualnie, jeżeli chodzi o dźwięk, bo muzyka też jest świetna, to może w kategoriach technicznych to jak najbardziej. Ale jest to kino, które trzeba polecić. Spokojnie, naprawdę trzeba polecić, bo dobrze zrobiony film, fabuła i całe uniwersum idzie do przodu. Ja wiem, jak już mówiłem wcześniej, że kilka osób może mówić, ale po co, ale jak, ale co. Nie podoba mi się to, Predator powinien być taki, a nie inny. Nie, rzeczywiście, to jest Predator na miarę naszych czasów. Nie jest to kino wybitne, nie jest to film bardzo zły, jest to film dobry. Wiesz, coś po środku, więc spokojnie można obejrzeć, spokojnie można się cieszyć tą produkcją, bo no widać, że to jest produkcja, gdzie
film jest zrobiony z miłości do postaci, z miłości i dla fanów, tak? Że rzeczywiście Dan Trachtenberg wie, jak to się je, wie, co my byśmy chcieli dostać, chociaż na przykład takiego Predatora, który się pojawi gdzieś tam w okolicach Berlina w 40 roku, nie miałbym nic naprzeciwko, żeby coś takiego się zadziało, no ale to już zobaczymy, może czas pokaże, no nie, skoro sam Dan Trachtenberg powiedział, że raczej nie, raczej stronie od tego, a tym bardziej, że akurat fajnie, jak mówiłem, jest motyw zamiany T800 złego w T800 dobrego, no to rzeczywiście to wygląda całkiem sympatycznie i jak najbardziej. Ja ten film muszę tobie polecić, bo jest to świetna, a tutaj na tej liście znajdziesz wszystkie filmy o Predatorze omówione. Tak, wszystkie i jeszcze więcej. Obejrzyj, bo warto.